Dzisiaj zastanawiamy się nad wyborem kotłów do dużego mieszkania bądź też domu, niezależnie od wielkości domu. Myślę, że rozwiązania będą podobne, a szczegóły już w samym odcinku. W dzisiejszym odcinku postaram się Ci pomóc wybrać kocioł do dużego mieszkania albo do domu. Będzie tutaj już znacznie więcej, niestety, wyboru niż w przypadku mieszkania. Niestety, bo czasem mnogość wyborów wcale nie ułatwia podjęcia właściwego wyboru. Nie wiem, czy zdarza Wam się czasem mieć tyle opcji do wyboru, że po prostu człowiek już sam nie wie, która opcja jest idealna, a która jest idealniejsza i po prostu człowiekowi głowa pęka, a problem dalej pozostaje nierozwiązanym. Więc dzisiaj spróbuję Ci ułatwić ten wybór, chociaż już też troszeczkę więcej opcji będzie niż w przypadku mieszkania. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy jak zwykle od mainstreamowego kotła, czyli Vitodensa 100. I tutaj będziemy mieli w zasadzie 3 możliwości. Zaczniemy od tej najbardziej klasycznej, czyli Vitodens 100, jednofunkcyjny i na dole zbiornik na ciepłą wodę. Czemu zbiornik w przypadku dużych mieszkań i domów, a nie kocioł przepływowy? Głównie chodzi o komfort użytkowania, bo w przypadku kotła przepływowego, jeżeli będziemy mieli już 2 łazienki, a to już nic nadzwyczajnego w przypadku domu czy dużego mieszkania, i będziemy chcieli w tych 2 miejscach skorzystać z ciepłej wody, to kocioł dwufunkcyjny niestety nam, szczególnie zimą, nie będzie w stanie prawdopodobnie wyrobić się z dostarczaniem tej ciepłej wody. Więc dużo lepszym rozwiązaniem i według mnie jedynym słusznym w takich przypadkach jest kocioł ze zbiornikiem. I tak jak wspomniałem, może to być albo Vitodens 100, zwykła setka jednofunkcyjna, i wielkość zbiornika to już jest w sumie temat na inny odcinek. Kiedyś, mam nadzieję, się pojawi dobór zbiornika. Na ten moment przyjmujemy, że po prostu raczej to będzie zbiornik. Jeżeli byśmy chcieli mieć rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale dalej, żeby to był dosyć duży zbiornik, w ofercie Viessmana mamy coś takiego jak tak zwane lodówki albo kotły all-in-one, które w swojej konstrukcji od razu posiadają wbudowany zbiornik. I wielkość tego wbudowanego zbiornika to jest 100 litrów, które powinno nam wystarczyć na 2 punkty poboru. Oczywiście 2 długie prysznice naraz to już niekoniecznie, natomiast 2 szybkie prysznice bądź 1 długi w zupełności jak najbardziej tak. Jak długi ten prysznic? To tak na bardzo szybko licząc przyjmiemy, że prysznic potrzebuje jakieś 12 litrów na minutę wody. No więc jeżeli mamy 100-litrowy zbiornik podgrzany nieco więcej niż temperatura wody, którą chcemy mieć już pod prysznicem, czyli przyjmijmy, że z niego pobieramy 10 litrów na minutę, no to wystarczy nam na około 10 minut, plus może kilka minut jeszcze nam dojdzie, bo kocioł już w trakcie zacznie nam dogrzewać, ale przez to, że grzeje on tą wodę w całości, a nie tylko w miejscu poboru, no to myślę, że efektywnie jakieś 15-14 minut takiego ciągłego prysznica, tego nie wiem, nie jestem polonistą, Tego nie jestem pewien. jest w stanie nam taki kocioł zapewnić. A co jeśli byśmy jeszcze potrzebowali bardziej kompaktowego rozwiązania? Bo jednak kocioł all-in-one, czy kocioł ze zbiornikiem zajmą nam dosyć sporo miejsca, chociaż to będzie jakieś 0,6-0,7 m2. No było, nie było, dalej to jest jakby już cała ta powierzchnia wyłączona. Myślę, że dalej do niewielkich domów, czy też do dużych mieszkań możemy pokusić się o Vitodensa 111W. On będzie miał jeszcze mniejszy zbiornik niż kocioł all-in-one, natomiast jest to zbiornik ładowany warstwowo, czyli jakby woda na bieżąco pojawia się w miejscu poboru, a mówiąc po polsku, jakby grzeje się ta woda na bieżąco, więc w zasadzie dopóki nie przekroczymy możliwości produkcji wody kotła, no to możemy mieć wodę niekończącą się. Efektywnie to jest jakieś 9-10 litrów na minutę. Też dosyć mocno to zależy od temperatury na zewnątrz, natomiast z doświadczenia wiem, że taki kocioł jest w stanie zapewnić wodę do jednego dużego punktu poboru w stylu prysznic naraz. Co to znaczy, że się tam woda w ogóle nie skończy, jak to się dzieje? Taka mała wstawka, bo też jest film o stricte sposobie grzania ciepłej wody, ale może tutaj dla przypomnienia. Kotły, które grzeją ciepłą wodę warstwowo,
mają sobie wbudowany dodatkowo wymiennik płytowy i na bieżąco jakby uzupełniają ciepłą wodę w tym małym bądź też dużym buforze, bo też są kotły stojące z dużym zbiornikiem warstwowym, co sprawia, że dopóki jakby wyrabia nam taki wymiennik płytowy, to ta woda się nigdy nie skończy, bo na bieżąco jest po prostu ciągle dostarczana woda o dokładnie takiej temperaturze, jaką sobie ustawiliśmy. No to teraz przejdźmy do Vitodensów serii 200 i tutaj w zasadzie mamy powtórzenie tych samych funkcjonalności co w Vitodensach 100, w zasadzie tych samych jakby rozwiązań, czyli mamy też Vitodensa 200W plus zbiornik, jakikolwiek sobie wybierzemy, albo mamy Vitodensa 222W, czyli odpowiednik 111 i parametry użytkowe są takie same, albo mamy Vitodensa 222F z wężownicą, z zbiornikiem grzanym wężownicą i będzie to odpowiednik 111F, ale dodatkowo nam się pojawia też jeszcze wersja stojąca 222F z zbiornikiem ładowanym warstwowo, czyli to jest taki spasiony, wiszący kocioł 222W, który ma po prostu dużo większy zbiornik ładowany warstwowo. No, ja jestem raczej 222W, raczej 222F, to ja nie jestem. Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Natomiast będzie tam zamiast 46-litrowego zbiornika ładowanego warstwowo, będzie tam 100-litrowy zbiornik ładowany warstwowo, który daje nam większy zapas na nasze potrzeby ciepłej wody, czyli gdybyśmy już chcieli korzystać z 2 pryszniców naraz, myślę, że to byłaby sensowniejsza opcja niż wersja wisząca. Cechą wspólną wszystkich Vitodensów 200 jest dużo bogatszy zakres funkcji, to po pierwsze, o których za chwilę wspomnę, a tak jakby na początek, w standardzie w Vitodensach 200 otrzymujemy 5-letnią gwarancję i lepszą modulację palnika, bo moc minimalna palnika już zaczyna się od 1,9 kW, co jakby pozwala nam ekonomicznie korzystać z urządzenia w przypadku okresów przejściowych, gdzie zapotrzebowanie budynku jest znacznie mniejsze i kotłu łatwiej będzie się dopasować do takich warunków. Ale przechodząc już do samych funkcjonalności, to tak, po pierwsze to, co nam się rzuci w oczy w przypadku Vitodensa 200, to jest 7-calowy wyświetlacz, za pomocą którego możemy w prosty i intuicyjny według mnie sposób skonfigurować urządzenie. No i też same jakby możliwości konfiguracji będą znacznie większe, ponieważ możemy wybrać do 4 przedziałów czasowych dla grzania ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. W Vitodensach 100 jest to mocno ograniczone i zależne od tego, co podepniemy do kotła, bo tam jest trochę więcej gwiazdek. W Vitodensach 200 po prostu tych gwiazdek nie ma. Zawsze 4 przedziały czasowe dla ciepłej wody, centralnego i cyrkulacji. Dodatkowo mamy funkcję antylegionella, czyli wygrzew przeciwbakteryjny, którą możemy sobie zaprogramować w Vitodensie 200 raz na tydzień. Po prostu nam kocioł zagrzeje zbiornik do temperatury 60 stopni po to, żeby zabić bakterie i będzie się to działo bez naszej ingerencji. No dobra, ale w sumie, panie Marcinie, mamy dalej 6, a w zasadzie 7 kotłów do wyboru i dalej chyba trochę za dużo tego wyboru jak dla mnie. No więc co, gdzie i kiedy? Bo mimo, że już dosyć precyzyjnie określiliśmy sobie, że to mają być duże mieszkania i średniej wielkości, czy też małe domy, natomiast wybór urządzenia w zasadzie zależy od tego, ile mamy miejsca i to już myślę, że dosyć dokładnie opisywałem, że jeżeli faktycznie go nie mamy, no to bardziej 111 aniżeli kotły ze zbiornikami dużej wielkości, czy też wersję all-in-one. Natomiast też bym brał pod uwagę, jak daleko mamy punkty poboru i czy potrzebujemy cyrkulacji. Tak dla przypomnienia, cyrkulacja ciepłej wody jest to dodatkowa rurka wykonana w ciepłej wodzie, która pozwala jakby cały czas utrzymać ciepłą wodę w rurkach. Kurczę, masło maślane z tego wyszło, ale może do puenty. Co dla Ciebie to daje użytkowniku? Sprawia to tyle, że kiedy odkręcisz kran, masz od razu ciepłą wodę. Nie musisz wylewać litrów zimnej wody, zanim dostaniesz ciepłą, tylko masz ciepłą od razu. Od razu. Nie ma to jak się dobrze bawić. Oczywiście, jeżeli nie mamy wykonanej tak instalacji, no to sam kocioł tego nam nie zapewni, bo to
nie tylko kocioł musi obsługiwać cyrkulację, ale też instalacja musi być z dodatkową trzecią rurką, w zasadzie drugą rurką ciepłej wody. Natomiast gdybyśmy to chcieli mieć, to oficjalnie 111 i 222W nam odpadają. Zostają tylko pozostałe kotły, tam dopiero tą cyrkulację można podpiąć. Kiedy ona jest nam potrzebna? No kiedy mamy odległe punkty poboru ciepłej wody, czyli odległe prysznic, kran, czy też zlew od kotła, no bo wtedy dużo tej wody będziemy musieli wylewać, zanim przyjdzie nam ciepła. Więc kotły z serii 200W ze zbiornikiem, czy 100W ze zbiornikiem, czy też wersje stojące all-in-one wybierałbym tam, gdzie faktycznie potrzeba albo dużego poboru ciepłej wody, czyli dużego zapasu, albo tam, gdzie tą cyrkulację potrzebujemy, czyli mamy odległe punkty poboru. To chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Ci wybór produktów firmy Wiessmann z kategorii kotły do dużego mieszkania, czy też do domu. A co jeśli chciałbyś jednak zamiast kotła gazowego pompę ciepła? No tutaj pojawi nam się w najbliższym czasie kolejna seria, gdzie będziemy się zastanawiać, jaką pompę ciepła dobrać w zasadzie do domu, czy też z grzejnikami, czy z podłogówką, więc subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!